Cześć, siemanko. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy wywiad z twórcą Solarygrafii, Pawłem Kulą. Bo jak oczywiście czerpać informacje, to prosto ze źródła. Dowiemy się, jak eksperymentował z solarygrafią, jakie były początki solarygrafii, jak poprawnie powinniśmy zapisać tą nazwę techniki fotograficznej oraz dowiemy się innych ciekawych rzeczy. Zapraszam do wywiadu. Cześć Paweł, fajnie, że zgodziłeś się na rozmowę, bo jesteś, w skrócie mówiąc, moim idolem, tak? Solarygrafia zawładnęła moim sercem w 2018 roku. Chciałbym od Ciebie się dowiedzieć podstawowych informacji o solarygrafii, czyli pierwsze pytanie moje jest takie: jak powstała solarygrafia? Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło w ogóle, że takie mnie tutaj trafiły, znaczy same miłe słowa słyszę i w ogóle, ale dobrze, faktycznie od początku i może na temat też, żeby nie opowiadać historii całego życia, podstawową jakby taką inspiracją dla mnie do tego w ogóle całego działania było przede wszystkim to, że ja się od dziecka zajmowałem astronomią w takim sensie, że tak siedziałem na balkonie, mieszkałem na 10. piętrze, czyli miałem doskonały widok na niebo, linia horyzontu, bez żadnych budynków i można powiedzieć, że jestem dzieckiem z bloku, które wychowało się na balkonie, więc jakby byłem eksponowany bardzo mocno na to, co się dzieje na niebie, ale oczywiście to gdzieś w naturalnym trybie u mnie przeistoczyło się w okresie nastoletnim na taką intensywną pasję astronomiczną. I to gdzieś mi się po prostu połączyło oczywiście później z pasją fotografowania, która przeszła potem na już takie bardziej poważne podejście, czyli ja po prostu poszedłem na studia fotograficzne. Zanim poszedłem na studia, to się interesowałem fotografią dość intensywnie. Trafiłem na artykuł o fotografii otworkowej w gazecie Foto gdzieś w połowie lat 90. i na podstawie tego artykułu wykonałem swoje pierwsze zdjęcia otworkowe. Nie? I to było dla mnie takie w ogóle przełomowe, bo zrozumiałem, że to jest bardzo prymitywne urządzenie z jednej strony i wszyscy, co robią swoje pierwsze zdjęcie otworkowe, to właściwie czegoś takiego doświadczają. Tak? I teraz dojście do tej solarygrafii jest jakby takie trochę niejasne. Zacząłem używać jakby w fotografii czegoś, co jest jakby takim istotnym komponentem fotografii otworkowej, czyli długiego czasu naświetlania. I to mi się generalnie połączyło, bo te czasy naświetlania fotografii otworkowej, jak dobrze wiesz, one są kilkusekundowe, kilkunastosekundowe, kilkuminutowe i tak dalej. Ale generalnie rzadko kiedy się przekracza te czasy, na przykład, nie wiem, rzadko kiedy się fotografuje, nawet w fotografii otworkowej, dłużej niż na przykład dzień, nie? Ale generalnie mnie to interesowało właśnie, jak wydłużyć ten czas, nie? I zacząłem jakby w swoich jakichś tam eksperymentach jakby iść w takim nurcie, że właśnie dotarłem do jednego dnia, potem tygodnia i tak dalej, ale cały czas jakby nie myślałem jeszcze o Słońcu jako takim obiekcie, bo wydawało mi się to kompletnie niemożliwe, tak? Że to jest w ogóle jednak za jasne, więc jakby technologicznie nie byłem jakby na to gotowy. Mówię oczywiście o tym, co my teraz wiemy, używając solarygrafii, ale ja generalnie w ogóle do tej metody solarygraficznej dotarłem na samym końcu eksperymentów, po kilku latach eksperymentowania, a wcześniej robiłem różne rzeczy, które były takimi ślepymi uliczkami, tak? Bardziej przypominały na przykład eksperymenty Michaela Wezelego, o ile kojarzysz tego artystę, który robił zdjęcia przez 3 lata, niż tak naprawdę to, co teraz się robi w solarygrafii. Mówiąc krótko, eksperymentowałem w kierunku takim, żeby w ogóle cały czas używać kliszy, najlepiej kolorowej, żeby to miało, miało wspaniałą jakość i tak dalej. I nie myślałem o tym, żeby zamienić tą kliszę na coś o wiele mniej czułego, tylko raczej kombinowałem, jakich użyć filtrów, tak, do osłabienia ilości światła. Czyli nakładałem tam jakieś filtry Badera, takie używane w astronomii, jakieś folie, różnego rodzaju filtry spawalnicze i tak dalej. I faktycznie gdzieś w okolicach 98-9 roku ja mogłem nawet zwykłym aparatem soczewką, tak, zwykłą lustrzanką małoblaskową wykonać kolorowe zdjęcie, naświetlając na przykład przez kilka dni, nie? Czyli jakby już byłem bardzo zadowolony, myślę, dobra, mam już ten jeden dzień, jestem blisko, teraz tylko muszę przeskoczyć do tygodnia, a potem do miesięcy. Ale istotne jest też to, i to jest jakby zawsze to podkreślam, że ja się spotkałem w ogóle z fotografiami naświetlanymi przez pół roku w książce Erika Renera. Być może znasz tą książkę. To jest taka książka wydana przez właśnie amerykańskiego artystę. Ja w tej książce Erika Renera, myśląc właśnie o tych eksperymentach ze Słońcem, wydłużając czas naświetlania, badając w ogóle takie sytuacje, kiedy aparat jest związany z jakimś ruszającym się obiektem, bo to jest jakby też taki wątek, który, o którym myślę powinienem powiedzieć, tak, że ja robiłem takie eksperymenty, że przyczepiałem tą kamerę do swojego ciała, szedłem z nią, przyczepiałem do roweru, jechałem z nią, przyczepiałem
nie wiem, do jakiegoś, rzucałem nią na przykład i ona leciała, ale naświetlała się jednocześnie, czyli generalnie interesowało mnie, że na pierwszym planie widać coś, co jest związane z kamerą, tak, i względem kamery pozostaje nieruchome, a na drugim planie jest jakiś zapis tego ruchu. Wtedy właśnie w mojej głowie kiełkował pomysł, że takim punktem odniesienia mogłaby być Ziemia, tak, jako obiekt poruszający się w przestrzeni, a śladem zapisu będzie to Słońce w ciągu całego roku, czy w ciągu pół roku, nie? Znając jakby też te takie zasady astronomii, czy tej mechaniki nieba, wiedziałem też, potrafiłem sobie wyobrazić, że ten obraz to będą takie właśnie linie jedna nad drugą. No ale właśnie kupiłem książkę i zobaczyłem zdjęcia Dominika Strubanta, który właśnie półroczne naświetlenia wykonał bodajże w 1982 roku. Nie wiem, czy kojarzysz tę pracę, ale... Nie, a w jaki sposób on to wykonał, powiedz mi? I on to wykonał absolutnie nie metodą jakby solarygraficzną, tylko on używał, ja to próbowałem zrozumieć, ale jako, że wtedy studiowałem już fotografię i zajmowałem się intensywnie taką fotografią ciemniową i też na takim poziomie eksperymentalnym, czyli mieszałem chemikalia, używałem ich w nieprawidłowy sposób, żeby zrozumieć, co jest czym tam, no to doszedłem do tego, że on używa po prostu błony graficznej, prawdopodobnie ją bardzo mocno prześwietla i potem wywołuje ją w jakichś bardzo mocno rozcieńczonych wywoływaczach. Widząc zdjęcia Dominika Strubanta, ja zrozumiałem, że to jest w ogóle możliwe, tak? Że jest jakiś sposób, że można naświetlać ciągłą ekspozycją obraz przez pół roku, tak? No i to był też taki dla mnie taki jakby rodzaj takiego akceleratora, że ja zrozumiałem, że to jest możliwe. Skoro jest to możliwe i ktoś to zrobił w 80 latach, to ja muszę tylko znaleźć sposób, żeby osiągnąć to coś podobnego, to znaczy dojść technologicznie do takiego punktu, żeby móc właśnie swobodnie naświetlać nie dni, nie godziny, tylko tygodnie, miesiące albo nawet i lata, nie? No ale nadal było to jakby jakąś taką ślepą uliczką dla mnie, że ja pod koniec lat 90. fotografowałem na barwnych slajdach z użyciem filtrów spawalniczych, tak? I dopiero w 2000 roku przy pomocy też moich kolegów ze studiu Wojtka Hoffmana, Konrada Smoleńskiego, którzy robili zupełnie inne rzeczy i ich jakby ten wątek nie do końca interesował, zrozumiałem, że trzeba użyć czegoś, co jest pod ręką, czyli czegoś, co jest jedną ze starszych technik fotograficznych, czyli po prostu to się chyba ładnie nazywa fotolityczny rozkład srebra, tak? Czyli zwykłej reakcji ciemnienia papieru światłoczułego, czarno-białego. Generalnie trzeba odrzucić to, co człowiek dobrze zna, czyli wywoływanie papieru, wydłużanie ekspozycji poprzez filtry i tak dalej, i użyć czegoś naprawdę najprostszego. I oni generalnie mi w połowie 2000 roku pokazali swoje eksperymenty, gdzie po prostu zostawiali aparaty na tydzień w lesie i tam po prostu było widać las, ale ten obraz był jakby niestabilny, nie do utrwalenia i oni mi powiedzieli, zobacz, to jest proste, kładziemy aparaty, zostawiamy je, wracamy i ten obraz jest gotowy, nie? Dla nich nie było to związane ze słońcem, co ciekawsze, ale ja zrozumiałem właśnie, że to jest ta droga, tak? Czyli wystarczy teraz użyć tej metody, właściwie tej, od której właśnie zaczynał William Talbot, tak? W latach 30. XIX wieku, połączyć to z kamerą obskurą i prawdopodobnie w połączeniu te dwie technologie, nazwijmy to, w sumie może nam dać taką ekspozycję, o jaką nam chodzi, a dodatkowo będzie to, nazwijmy to, bardzo proste technologicznie, bo generalnie nic nie trzeba więcej robić. Trzeba mieć tylko kamerę i materiał, który reaguje spontanicznie na światło bez żadnych chemikaliów. Okej, a powiedz mi, bo z wszystkich źródłach, jakie znalazłem, to widniejesz jako jeden z współtwórca solarygrafii, czyli był według tam Wikipedii jeszcze był Sławomir Decyk tak. I Diego Calvin Lopez. Tak. No. Jak doszło do waszej właśnie współpracy i czy właśnie, żebyś opowiedział o projekcie Solaris, tak? Sama solarygrafia pojawiła się już jako, nazwijmy to, troszeczkę efekt spotkania mojego ze Sławkiem Decykiem i z Diego Lopezem Calvinem. To faktycznie dzieje się chwilę później, czyli ja ich spotykam jesienią 2000 roku. Chwilę po tym zdarzeniu, które właśnie widziałeś na tym filmie, który jest opublikowany na YouTubie, tak? Tam jest taka scena, że ja otwieram puszkę, czyli generalnie ta technologia była już wtedy gotowa, tak? Ja byłem właśnie po pierwszych próbach, czyli zrobiłem pierwsze próby miesięczne wtedy, we wrześniu naświetlałem, pamiętam, pierwsze naświetlenia przez miesiąc czasu, od września do października
I potem zrobiłem kolejne naświetlenia właśnie gdzieś kilkutygodniowe i prawie dwumiesięczne, które zakończyły się w okolicach połowy listopada. I ten moment jest uchwycony na tym filmie i tam faktycznie jest dokładnie to, co każdy z nas widzi, zajmując się solarigrafią, bo to ja wtedy byłem oszołomiony właśnie tym, że okej, czyli to jest tak proste, nie? To jest właśnie dlatego na tym filmie tam jest takim, ja tam jestem autentycznie jakby zaskoczony, tak? Że jednak to jest tak proste, że to otwierasz puszkę i ten obraz jest od razu widoczny. I chwilę później, dosłownie chyba tydzień czy dwa później, właśnie Sławek Decyk, który był moim kolegą ze studiów fotograficznych wtedy, ja przyjechał ze swoim kolegą z czasów jeszcze hiszpańskich i on po prostu mu zaproponował, chodź pojedziemy do Szczecina, tam jest jakiś koleś, którego jak się poznacie, to będzie super. Ja im tą puszkę z tego filmu pokazałem, że zobaczcie, mam takie dziwne zdjęcie, to jest naświetlane prawie przez miesiąc, nie? I widać po prostu te wszystkie procesy kosmiczne, oprócz tego widać, że ten obraz ma taki potencjał do tego, żeby coś z tym zrobić więcej. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, że w takim razie, jeżeli to jest takie proste i tak naprawdę fajnie by było zobaczyć różne obrazy tego typu z różnych części świata, to może trzeba po prostu tą metodę rozpowszechnić, zapakować w jakąś taką formę typu, nie wiem, ustalimy na przykład 5 podstawowych zasad, że naświetlamy od przesilenia do przesilenia, że puszka ma być zbudowana tak i tak, że używamy zawsze papieru fotograficznego czarno-białego i że generalnie nie musisz się znać na fotografii, wystarczy, że dostaniesz nawet taki aparat zrobiony przez kogoś i odeślesz nam negatyw, wtedy po prostu podzielimy się z tobą tym obrazem, który wykonałeś. Czyli jakby w tych założeniach, które żeśmy ustalili tego jednego dnia podczas wycieczki do Polic, pojawiły się te wszystkie zasady solarigraficzne, które są znane do dzisiaj, tak? Z tego co opowiadasz, to wychodzi na to, że ty eksperymentowałeś z tą techniką, a ci twoi koledzy dołączyli do ciebie i razem stworzyliście ten projekt Solaris, tak? No tak. To nie jest jakby też żadną tajemnicą, że jakby technologicznie ja jakby miałem to gotowe, tak? W momencie spotkania im pokazałem, że słuchajcie, robię teraz coś takiego, eksperymentuję z czymś takim i to mnie bardzo zajmuje. W projekcie Solaris istotne było to, że myśmy jakby w trójkę zbudowali taki kolektyw, który nakręcił tą taką machinę, która to rozpowszechniła. I jakby my wszyscy zaczęliśmy robić tego typu zdjęcia. Chyba najbardziej takim konsekwentnym człowiekiem, znaczy solarigrafersem nazwijmy, to jest właśnie Diego, który do dzisiaj w Hiszpanii promuje w ogóle solarigrafię i robi cały czas te zdjęcia i dla niego solarigrafia jest chyba o wiele czymś bardziej ważnym niż dla mnie nawet, nie? Bo ja mam takie poczucie, że gdzieś byłem na początku tego zjawiska, a teraz po prostu z tym sympatyzuję, a Diego się z tym cały czas jakby intensywnie zajmuje. Z kolei Sławek też od solarigrafii przeszedł do swoich innych eksperymentów, budował takie specjalne zegary, które naświetlały na obrotowej tarczy. Cyklografia, znam to. Naświetlał takie cyklografie i to jest też jakby jakaś jego jeszcze inna historia, ale generalnie projekt Solaris polegał na tym, jednym jakby z komponentów, czy z takich istotnych celów tego projektu było to, że my chcemy to rozpowszechnić, tak? Czyli nadamy temu projektowi taki wymiar bardzo demokratyczny, czyli że generalnie na przykład kwestia autorstwa jest trochę rozmyta, bo nie zawsze wiadomo, kto robi zdjęcia, właściwie nawet jak ty robisz zdjęcie i przygotowujesz aparat i wybierasz lokalizację, to właściwie czy po pół roku nadal czujesz się autorem tego zdjęcia, skoro tam wiesz, wydarzyły się jakieś kosmiczne rzeczy, padał na to deszcz, puszka się otworzyła, krowy to zdeptały i tak dalej. Myśmy tego jeszcze wtedy nie czuli, bo myśmy dopiero zaczynali, tak? Mówiliśmy się w 2000 roku w listopadzie, że do grudnia robimy próby, takie bardzo intensywne, zapraszamy różnych swoich znajomych i tych znajomych, o ile pamiętam, było przynajmniej prawie 10 osób. Jakby oni nawet nie do końca, nie wszyscy wiedzieli, o co chodzi, ale generalnie dostali zbudowane przez nas aparaty i mieli w Polsce w różnych miejscach te aparaty rozmieścić i pamiętam, że i umówiliśmy się, że po tych próbach, które miały się odbyć do grudnia 2000 roku, rozpoczynamy pierwsze półroczne naświetlenie, tak? Czyli pierwsze półroczne naświetlenie odbywało się od grudnia 2000 do czerwca 2001, nie? I to było taki jakby pierwsze takie działanie, które można by było powiedzieć, że było zgodne z duchem projektu Solaris, czyli nie tylko solarigrafia, nie tylko dziwne półroczne obrazy słońca i nieba i linii horyzontu, czy jakichś tam pejzaży miejskich czy naturalnych, ale przede wszystkim to, że my staramy się tą metodę rozpowszechniać w jakiś tam sposób, żeby te zdjęcia powstawały w różnych częściach świata. Kolejne podstawowe pytanie dla mnie, więc
Kto wymyślił tą nazwę Solarigrafia i jak powinno prawidłowo się zapisywać? No dobrze, to teraz właśnie stąd, ja też próbowałem to nawet prześledzić, bo ja teraz używam tej nazwy. Ostatnio, kiedy przygotowywałem materiały właśnie do takiego programu Astronarium i do wydawnictwa Urania, to jest taki periodyk astronomiczny, tam też parę miesięcy temu chyba pojawił się artykuł o solarigrafii, który napisałem i teraz właściwie już zaprzeczam sam sobie, bo tam konsekwentnie używam słowa solarygrafia w tym artykule, ale teraz jakby widać, że ja nie mam jakby tej nazwy, jakby nie jest ona dla mnie naturalna. Na potrzeby tego artykułu jakby umówiłem jakby też z wydawcą i osobą, która mnie zaprosiła do tego programu i do tej publikacji, że będę używał nazwy solarygrafia, ale naturalną dla mnie nazwą jest solarigrafia, bo takiej nazwy używaliśmy jakby od samego początku. Dlatego, że myśmy tą nazwę wyprowadzili od nazwy projektu, czyli Solaris nam wyszło, że to solarigrafia, nie solarygrafia, ale właśnie solarigrafia od Solaris nam jakoś tak naturalnie wyszła. Co ciekawsze, słowo solarigrafia jest też jakby naturalne dla Diega, tak? Znaczy Diego jako powiedzmy człowiek posługujący się hiszpańskim, dla niego słowo solarigrafia jest też naturalne, okay, tak? Czyli jakby słowo solarigrafia, czy później jakaś taka hybryda językowa angielska solarigraphy dla Diega jest nadal naturalna bardziej niż na przykład solarygrafia czy solargrafia. Okej, jeszcze przerwę Ci, bo wczoraj z ciekawości wszedłem na Facebooka na grupę Solarigrafia i... Solarigrafia czy solarigrafia? Solarigrafia przez i. Właśnie okay. I znalazłem tam, szukałem konwersacji, bo pamiętałem, że kiedyś Diego pisał, jak prawidłowo według niego powinno się określać tą technikę fotograficzną. I on stwierdził, że oczywiście, że przez i, bo to i jest właśnie nawiązaniem do internetu i rozpropagowaniem tej techniki w internecie. Tak, ja znam tą jakby wykładnię, okay. Bo gadaliśmy o tym z Diegiem, myśmy się spotkali z Diego, w trójkę się spotkaliśmy tak naprawdę na konferencji na Festiwalu Fotografii Eksperymentalnej w Barcelonie w 2020 roku, w styczniu, żeśmy prezentowali po 20 latach tak naprawdę projekt Solaris czy solarigrafię, no jako pewnego rodzaju udane takie przedsięwzięcie fotograficzno-społeczne, tak? No i właśnie wtedy tak naprawdę ta opowieść Diego o tym, że jest solar jako słońce i jako internet, czy coś, co jest pomiędzy, albo coś, co jest międzynarodowe, co łączy, i grafia jako rysowanie, to jest taka wykładnia z tamtego czasu, czyli myśmy gadali o tym i on jakby przedstawił swoją koncepcję, że to słowo solarigrafia to można właśnie tak ładnie wytłumaczyć, że dla niego to jest klarowne, że właśnie te wszystkie elementy, które w tym projekcie się pojawiły na początku i które ostatecznie świadczą o jego też takiej popularności, czyli że on się jakby rozprzestrzenia w internecie i tak dalej, są zgodne właśnie z tą nazwą. Nie? Ale ta teoria została dobudowana dopiero po czasie, rozumiem? Tak, bo ja nie pamiętam absolutnie, żebyśmy gadali o tym na samym początku, bo myśmy w ogóle przecież prawie ledwo co obsługiwali komputery i nie do końca rozumieliśmy, czym jest wtedy internet, tak? Okej, a powiedz mi właśnie, jak Ty się odnosisz do tego, że właśnie solarigrafia tak się rozprzestrzeniła, że zyskała taką popularność? Czy spodziewałeś się czegoś takiego po prostu? No nie, absolutnie się nie spodziewaliśmy, bo nawet kiedy, myśleliśmy o tym projekcie Solaris, no to ja miałem taką perspektywę, fajnie by było, jakby ktoś nam zrobił zdjęcie na równiku, albo pojechał gdzieś na północ Norwegii, czyli generalnie myśleliśmy o tym w taki tradycyjny, analogowy sposób nadal, tak, że trzeba szukać wśród znajomych, którzy podróżują, jak ktoś jedzie gdzieś, to trzeba mu wciskać kamerę, żeby tam zostawił ją, no generalnie jakby to była taki pomysł kompletnie analogowy. Jakby nie rozumieliśmy też tego, że to się rozprzestrzeni poprzez sieć tak mocno, że po, 15-20 latach kupa ludzi na świecie, właściwie na każdym kontynencie prawie, będzie się zajmować solarigrafią, nie mając też oczywiście świadomości, skąd to wszystko pochodzi, nie? Bo to jest jakby taki osobny temat też dla mnie, że się też musiałem z tym zmierzyć, nie? Bo z jednej strony oczywiście ja zawsze chętnie deklaruję, że nie, ale solarigrafia, o to chodziło przecież, żeby to było takie uwolnione, demokratyczne, wszyscy niech się tym zajmują, nie? A ja jestem jakby w tej historii kompletnie nieistotny, nie? Że takie puszczenie projektu bez żadnych patentów, nie? Bez żadnego zabezpieczenia takiego
jak to się mówi, bez żadnej licencji, no przynosi takie efekty, że na przykład, że musisz się na przykład, nie wiem, no pamiętam jakąś dyskusję z adminami Wikipedii kiedyś, którzy właśnie twierdzili, że nie mamy żadnych dowodów na to, że jesteśmy pomysłodawcami tego projektu, nie? Którzy twierdzili, że nie ma żadnych dowodów na to, że jesteśmy pomysłodawcami, bo nie ma żadnych źródeł w języku angielskim, nie? I tłumaczenie, że to zostało wymyślone po polsku na początku, no właśnie ich nie przekonywało, nie? Aczkolwiek teraz po 25 latach, bo tyle lat minie w tym roku od zainicjowania projektu Solaris, ja mam jakby, myślę, większy luz z tym i po prostu cieszę się z tego, że to jakby przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, tak? Że to jest po prostu, wiesz, techniką, która jest opisywana jako, powiedzmy, jakaś współczesna, alternatywna technika w fotografii eksperymentalnej czy fotografii analogowej. No i niekoniecznie muszę jakby, wiesz, z tego powodu jakoś tutaj, wiesz, zarywać noce i myśleć o tym, że nikt nie pamięta, że zaczęło się to w Szczecinie i miało takie, a nie inne początki. Mnie na przykład cieszą też takie kwiatki, kiedy oczywiście nie pojawia się informacja o źródle. Nie wiem, czy znasz tą książkę, taka ciekawostka, dla dzieci o astronomii. Tak, chyba nawet mam w domu. Tak, i tam też na przykład jest, ja kiedyś z zaskoczeniem byłem, wiesz, bo w końcu zajmuję się też astronomią, nie? I nagle otwieram tą książkę, mówię, o Jezu, jest strona o solarigrafii, nie? Jako, wiesz, więc to są rzeczy, które, wiesz, po latach mnie niesamowicie cieszą, nie? Że to są takie po prostu sygnały, że to po prostu, że właściwie te nasze buńczuczne założenia projektu, które były wtedy kompletnie nierealistyczne, my nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, ostatecznie się zrealizowały. Okej, a powiedz mi, czy widzisz jakiś dalszy rozwój solarygrafii w jakąś inną stronę, czy myślisz, że to już jest projekt, który już jest zamknięty i raczej już nie będzie się rozwijał w żadną stronę, nie wiem, czy to bardziej naukową, czy to artystyczną? Właśnie, w 2020 roku na festiwalu fotografii eksperymentalnej w Barcelonie, to był zresztą pierwszy festiwal, oni teraz już tam mają kolejną edycję i ten festiwal jest jakby coraz bardziej prężny, ale myśmy tam przyjechali na pierwszą edycję i tam poznałem Macieja Zapióra na przykład, którego też chyba znasz. Oczywiście. No, Pomagał mi robić moją jedną z analem. No właśnie i on jakby, wiesz, on też się natknął, potem próbowaliśmy dojść, na co on zobaczył o solarigrafii, że go to tam właśnie chwyciło i prawdopodobnie obejrzał w 2005 roku wyprodukowany film przez Telewizję Poznańską, ja wtedy mieszkałem w Poznaniu i właśnie ze Sławkiem Decykiem już właściwie skończyliśmy studia, ale oni nas z tej telewizji poznańskiej nagabywali, żebyśmy opowiedzieli o tym do kamery. I jest jakiś taki film, którego co ciekawsze ja nigdy nie widziałem, ale właśnie widział go Maciej Zapiór, tak? On mi opowiadał, że wiesz, widziałem taki film i oni tam łażą, umieszczają jakieś kamery i mnie to zainteresowało, o co chodzi, nie? No i generalnie na przykład z tej perspektywy zderzenie z solarigrafią dla Macieja i jego chyba kolegi też Łukasza, którego nie poznałem nigdy, zaowocowało tym, że oni wymyślili w ogóle poszli jakby o krok dalej, nie? Użyli tej samej technologii i otworzył też dla solarigrafii zupełnie inne przestrzenie, bo tak naprawdę ta metoda, mimo że nazywa się solarigrafia czy solarygrafia i ma taki potencjał na fotografowanie słońca, że jakby wymaga bardzo długiego czasu naświetlania, to tak naprawdę może służyć do zupełnie innych rzeczy, tak? No właśnie na przykład do jakichś takich nadzwyczajnych, dziwnych obrazów natury, tak? Gdzie zamiast tego słońca są po prostu jakieś takie bardzo długie interwały rejestrujące zmiany, nie wiem, wiatru, pogody, nie? Te wszystkie rzeczy, które znasz też ze swoich zdjęć, widziałem twoje, no one są też, wiesz, o wiele lepszej jakości niż te, które myśmy uzyskiwali na początku, nie? Więc tam z jeszcze większą mocą na przykład widać te takie rzeczy poza słońcem, nie? To parkujące samochody ciągle w jednym miejscu, nie? I generalnie ta metoda, mimo że nazywa się solarigrafia i dotyczy słońca, to może służyć do rejestrowania zupełnie innych rzeczy, nie? No i Maciej Zapiór jest jedną właśnie z takich osób, która, wiesz, poszła w takim kierunku, wiesz, trochę naukowym, trochę znowu wizualizowania tego, czego nie widać gołym okiem, no ale myślę, że to w tym kierunku, wiesz, może podążać. Drugie, to ma też taki bardzo duży potencjał edukacyjny, nie? No mi się zdarza, tak jak i tobie też pewnie i wielu innym osobom, prowadzić jakieś zajęcia fotograficzne czy warsztaty fotograficzne, popularyzować fotografię. W moim przypadku też zajmuję się popularyzacją astronomii, bo na stare lata, kilka lat temu, czy 2 lata temu dołączyłem do Towarzystwa Miłośników Astronomii i na przykład, nie wiem,
uczestniczę w pokazach nieba, w jakichś warsztatach astronomicznych i tak dalej. I w ogóle ta metoda ma niesamowity potencjał edukacyjny, tak? Tutaj można opowiadać o wielu rzeczach. Robiąc zwykłe solarigraficzne zdjęcie, my możemy mówić o wszystkim. I o fotografii, o upływie czasu, o zmianach klimatu, o nawet psychologii ludzkiej można też mówić. Tak, o psychologii ludzkiej jak najbardziej, bo czekanie na pół roku na zdjęcie jest jakby jakimś takim granicznym doświadczeniem. Zauważyłem z własnego doświadczenia zresztą, że solarygrafia szybko się nudzi. Tak, mi się już nudziła. I z czego to może wynikać? Bo ja na przykład stymuluję się w jakiś sposób tym, że staram się wymyślać kolejne jakieś rzeczy, eksperymenty, jakieś nowe kamery. U siebie w okolicy mam wszystkie miejsca, które chciałem, mam już na fotografiach po prostu, tak? I gdyby nie to, że cały czas coś myślę, kombinuję, ulepszam, to by mi się ta solarygrafia już znudziła. Wiesz co, ja mam takie wrażenie też, że, bo ja właśnie też obserwuję ten fenomen i mam takie jakby czasami takie poczucie, kurczę, dlaczego to ciągle wygląda tak samo, nie? No bo dlaczego w ogóle w tej solarygrafii dominują okrągłe puszki, nie? Tylko dlatego, że w tym projekcie Solaris myśmy, wiesz, po prostu poszli na łatwiznę, bo te puszki były najłatwiej dostępne, nadal są najłatwiej dostępne. Dokładnie. A przecież można zbudować ładne, no dobra, po latach są już półwalce, nie? Czyli jakby takie aparaty, które właśnie już nie zniekształcają tak bardzo, wiesz, nie ma tych anamorficznych zniekształceń. Nie ma odblasków. Bo generalnie, tak, my generalnie, wiesz, rozumieliśmy, wiesz, ja na tyle powiedzmy dobrze kojarzyłem już wtedy fotografię otworkową, że ja rozumiałem jakby te zasady optyczne dość dobrze i wiedziałem, że te anamorficzne zniekształcenia no, są jakby jakimś takim rodzajem, no, elementem kreacyjnym, to jest tak łagodnie powiedziane, ale to jest generalnie element zniekształcający w ogóle ten obraz, nie? Mnie na przykład zastanawia, dlaczego te solarygrafie ciągle wyglądają tak samo, nie? Bo chociażby samą kształtem tych zniekształceń można by było popracować, to po pierwsze, a po drugie faktycznie przez to, że te zasady tego projektu są sztywne, to tak naprawdę to nie jest jakaś taka, wiesz, kreacyjna metoda na długo, nie? Możesz zrobić takich zdjęć, wiesz, 10, 50, ale chwilę później poczujesz właśnie coś takiego, takie znużenie, nie? No bo te zdjęcia wyglądają, one prawie zawsze wychodzą, no musi się coś wydać, jak dobrze ogarniesz kwestię, wiesz, budowania aparatu, zabezpieczenia go przed wilgocią i przed intruzami, wiatrem i tak dalej, no to to zdjęcie ci wyjdzie. No i reszta to jest tylko kwestia estetyczna, tak? Czy to, wiesz, skalibrujesz kolory, czy nie skalibrujesz, czy podniesiesz kontrast, czy nie podniesiesz i tak dalej. W związku z tym ja też, wiesz, czuję taki rodzaj, znaczy bardzo szybko poczułem taki rodzaj znużenia, ale na przykład nie wciągnęły animacje, nie? Czyli używanie kamer otworkowych w taki bardzo, wiesz, mozolny, pracochłonny sposób, że na przykład, wiesz, musisz właśnie do kamery przez rok czasu wkładać papier każdego dnia, nie? I dzięki temu, już dawno temu, wiesz, wykonałem taką animację roczną, nie? Że to słońce mi się przesuwa w postaci takiej linii, a ostatnio stwierdziłem, że jednak mozołu nigdy za dużo. Zacząłem robić takie animacje, wiesz, półroczne, czyli wiesz, mam na przykład, nie wiem, 50 klatek po pół roku naświetlonych i to się rusza przez 3 sekundy i mam z tego wielką radochę. Czy masz jakieś rady dla osób, które zaczynają solarygrafię, dla początkujących solarygrafistów? To jest trudne pytanie, z tego względu, że ja mam te same problemy, nie? Czyli na przykład mnie ostatnio ucieszyło to, że miałem taką przygodę, że wyjechałem w okolice Równika i tam siedziałem przez 1,5 miesiąca i robiłem solarygrafię, ale nie takie, wiesz, długie, tylko jednodniowe. Ja sobie naświetlałem, miałem jakiś aparacik drewniany z soczewką z powiększalnika, szybko go zbudowałem przed wyjazdem i miałem taką radochę, że sobie, wiesz, że to słońce wychodzi pionowo, wiesz, prostopadle do linii horyzontu i wiesz, rysuje mi jakieś takie bardzo intensywne, barwne obrazy, bo ilość tego światła i temperatura tam jest taka, że ten materiał światłoczuły po prostu reaguje bardzo gwałtownie, nie tak jak na naszych szerokościach. Nie? I to było dla mnie takie odkrycie, ale wiesz, gdybym tam mieszkał, to też by mi się to znudziło po jakimś czasie, no bo ile można zrobić zdjęć, że słońce ci wychodzi w jedną albo w drugą stronę, nie? Jeżeli chodzi o rady, bo takie było twoje pytanie, nie umniejszałbym tej roli tych wszystkich rzeczy, które dzieją się jakby przy okazji, nie? Czyli właśnie obcowania z naturą, nie? Patrzenia na niebo, czekania, nieudanych zdjęć, znaczy jakby takiego przeżywania nieudanych naświetleń, tak? No bo ja pamiętam, że na początku na przykład wychodziło nam 15% w ogóle obrazów po pół roku, nie? Jak umieściłeś 40 aparatów, no to na przykład 5 aparatów, nie? Miało w miarę dobre obrazy, a reszta albo była, wiesz,
zawilgocona, pleść wszystko zniszczyła, albo zbieracze złomu zabrali wszystkie puszki, też tak mogło być, nie? Szczególnie w mieście, więc to doświadczenie takiego, wiesz, niepowodzenia jest super też, nie? Uważam, jest takim bardzo fajnym komponentem tego projektu, że łazisz, nie? A potem się okazuje, że umieściłeś aparaty na przykład na pastwisku i tam na wiosnę przyszły krowy i wszystko zdeptały, nie? Także to są takie rzeczy, których nie doświadczysz, jeżeli jesteś zbyt dobrze przygotowany. Okej, a właśnie tak nawiązując do tego, co powiedziałeś, w takim razie powiedz mi, czego uczy solarygrafia? Bo ja przede wszystkim wiem po sobie, że jest to na 100% cierpliwość. Mnie bardzo nauczyła cierpliwości. Pierwsza moja puszka wisiała chyba 4 albo 5 dni, bo nie mogłem się doczekać efektu i ją ściągnąłem. No kolejne już troszkę dłużej, a teraz już mam coś takiego, że pół roku wisi i nie chce mi się jej ściągać. No, ale są też takie, wiesz, momenty, pewnie, wiesz, może też do takiego dotarłeś momentu, że wiesz, zapomniałeś, gdzie te aparaty są. Oczywiście. Bo mi się zdarza, wiesz, czasami bardzo nonchalant, ja czasami na przykład w ogóle niby pamiętam, gdzie te aparaty są, nawet tego nie zapisuję, ale potem sobie po pół roku nagle mówię, nie pamiętam, nie? Pamiętam, że tu, na tym drzewie, ale być może na tamtym, nie? I ta świadomość tego, że ja nigdy tego aparatu już nie znajdę i on tam się będzie dalej naświetlał, też mnie jakby jakoś tam raduje, nie? Tak. Na swój sposób. Czego mnie uczy solarygrafia, czy czego mnie nauczyła jako doświadczenie, no to przede wszystkim, wiesz, takiego bycia z naturą, ale też pomogła mi zobaczyć obrazy, które potrafiłem sobie wcześniej tylko wyobrazić, to po pierwsze. Po drugie, to takie właśnie czekanie na obraz, albo właśnie obserwowanie, jak ta linia się rysuje, wiesz, w jakiejś kamerze, otwieranie jej, zaglądanie do środka, to jest generalnie cały czas dla mnie taki sygnał, że w ogóle jesteśmy, wiesz, w ogóle częścią jakichś, wiesz, potężnych procesów, które w ogóle nas przekraczają wielokrotnie, nie? Ile masz obecnie puszek zawieszonych? Dobrze, czekaj, musiałbym sięgnąć do zeszyciku. Były momenty w ciągu ostatnich tam 25 lat, że były tak zwane sezony, że nic nie wieszałem i tak mnie to tak cieszyło, mówię, wreszcie już tym się nie zajmuję, nie? Nareszcie się tym nie zajmuję, ale wiesz co, teraz może mam 7 aparatów gdzieś. Czy jesteś spełnionym już artystą, solarygrafistą, czy ciągle poszukujesz? No dobrze, nie, artystą spełnionym jeszcze nie jestem, to znaczy w takim sensie, że mnie jakby cały czas coś popycha do działania. Robię inne rzeczy może niż solarygrafia, ale solarygrafia jako taka baza dla mnie jest w ogóle super punktem odniesienia. Też sama technologia, czyli cały czas jakby interesuje mnie światłoczułość materiałów jako taki kreacyjny potencjał. Interesują mnie też takie rzeczy, które wynikają z samej natury, czyli światłoczułość naturalna, różnego rodzaju, wiesz, techniki, które teraz też są już coraz bardziej popularne, mam na myśli antotypię, chlorofil printy i te wszystkie rzeczy, które używają światłoczułości naturalnej, pigmentów roślinnych, no i wszelkie obrazy, które trochę powstają bez udziału człowieka, nie? Czyli takie rzeczy, które ja sobie po prostu lubię wyobrażać, że fotografia, wiesz, nie jest wynalazkiem człowieka, tylko jest takim naturalnym zjawiskiem, które zostało przez człowieka zaobserwowane, nie? I szukam takich rzeczy, wiesz, też w naturze, nie? Oglądam jabłka, jakieś ogórki, nie? Rosnące, odwracam je na drugą stronę i mówię, zdjęcie, nie? Że artystycznie jakby gdzieś tam cały czas się kręcę wokół takich podstawowych zjawisk związanych z fotografią, czyli zjawiskiem tworzenia się obrazu przy pomocy różnych urządzeń optycznych, najlepiej samodzielnie skonstruowanych, i zjawiska światłoczułości, nie? Okej, dziękuję Ci bardzo za świetną rozmowę. Wyjaśniłeś nam, przynajmniej mi, dużo kwestii, które mnie interesowała. I mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś porozmawiamy, spotkamy się osobiście. Bardzo dziękuję, bardzo mi się mile rozmawiało. To są, wiesz, historie, które mimo, że ja się odżegnuję i mówię, że nie, to jednak tak, nie? Nadal mnie to interesuje. Okej, super, dzięki bardzo. No, dziękuję bardzo.